Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić historię Belli Ćwir, a właściwie przybliżyć okoliczności jej tajemniczego zniknięcia. Bella Ćwir w oryginale Bella God, a w The Sims 1 i The Sims Bustin' Out Majka Ćwir. Elegancka kobieta z wyższych sfer, żona, matka 2 dzieci. Prowadziła pozornie sielankowe życie przerwane brutalnie przez bliskie spotkanie 3 stopnia połączone z abdukcją na statku obcych. Ale czy na pewno? W tym filmiku postaram się rozwiązać tę budzącą skrajne emocje zagadkę, którą żyje społeczność fanowska serii The Sims od 2004 roku, czyli od chwili wydania gry The Sims 2. Zacznijmy może od tego, jak chronologicznie w grach przedstawione jest życie naszej Belli. Linia czasu. The Sims 3, The Sims Bustin' Out, The Sims 1, The Sims 2, The Sims na konsolę i The Sims 4. Częścią najwcześniejszą pod względem wydarzeń w świecie gry The Sims jest część 3. W niej poznajemy Bellę Kawaler jako małą dziewczynkę mieszkającą w Sunset Valley razem z matką Jokastą, ojcem Wacławem oraz bratem Michałem. Opis rodziny. Rodzina Kawaler jest bardzo zżyta. Wacław bardzo dba, aby wszystko i wszyscy było na swoim miejscu. Gdyby tylko inne dzieci z sąsiedztwa zachowywały się tak dobrze jak Bella. Bella przyjaźni się z Mortimerem, który w przyszłości zostanie jej mężem. Ma też dobre kontakty z członkami swojej rodziny. Opis Belli. Bella to zapewne najlepiej ubrana dziewczynka, jaką kiedykolwiek zobaczysz. Zawsze wygląda prześlicznie, gdy biega wokół i rozmawia z innymi dzieciakami, dorosłymi i wszystkimi, którzy jej słuchają. Pod względem chronologii gry częścią następującą po trójce jest Bustin' Out, czyli Poza domem. Wydano 19 grudnia 2003 roku na PlayStation 2, Xboxa, Nintendo GameCube'a, Game Boy Advance i Engage'a. To, że jest to część następna, możemy wywnioskować po tym, że Bella, a raczej Majka, jest już żoną Mortimera, a raczej Henryka, lecz nie posiadają jeszcze potomstwa. W kolejnej części, czyli The Sims 1, Majka mieszka ze swoim mężem Henrykiem, czyli oczywiście Mortimerem, który przewrotnie skrył się pod innym imieniem, oraz z córeczką Cassandrą, w ładnym, niedużym domu w otoczeniu pierwszym. Z tego co pamiętam, Ćwirowie zawsze przychodzili przywitać moją rodzinkę, gdy grałam w The Sims 1. Zawsze próbowałam się zaprzyjaźnić z Majką, ale z Henryka był kawał drania i najczęściej próby zacieśniania sąsiedzkich więzów kończyły się bójką w ogrodzie. Wielką przyjemność sprawiało mi topienie go w basenie. Opis Majki. Elegancka i zgrabna, to cała Majka. Z dużym zacięciem angażuje się w różne formy sportów, od szachów po brydża. I teraz docieramy do najciekawszej części naszej opowieści. Gdy w 2004 roku niczego nie spodziewający się gracz włączał swoje świeżo zakupione The Sims 2, pełen niecierpliwości wybierał otoczenie zwane Miłowem. Ach, te ekrany ładowania, w trakcie których można było odrobić całe zadanie domowe, zrobić sobie herbatę i przeczytać cieńszą lekturę. I odkrywał domek Ćwirów. Musiał przeżyć niemały szok. Okazywało się, że Belli nie ma już przy jej najbliższych, a z ich wspomnień możemy się dowiedzieć, że została porwana przez kosmitów. Ale nie uprzedzajmy faktów. Od wydarzeń z The Sims mija 25 lat. Po przeprowadzce do Miłowa Belli i Mortimerowi rodzi się syn Aleksander. Cassandra dorasta. W Miłowie pojawia się Don Lotario, który jest wyraźnie zainteresowany Bellą, z pewną dozą wzajemności. Zaczyna się między nimi romans. Po pewnym czasie w mieście pojawiają się tajemnicze uwodzicielki, siostry Caliente. Następnego dnia Bella znika z Miłowa. Ostatnim miejscem, gdzie ją widziano, był dach domu Dona, gdzie obserwowała gwiazdy. Dowiadujemy się, że Bellę porwali kosmici, ale zamiast zwrócić się po upływie kilku godzin, jak to zwykle bywa w grze, Bella zostaje uprowadzona na zawsze. Niektórzy gracze twierdzą, że można spotkać Bellę w Miłowie. Mi osobiście nigdy się to nie udało, ale podobno jest ukryta w kodzie gry. Wróćmy jednak do sprawy porwania. Ze wspomnień Dona możemy odczytać, że w noc porwania ma on kilka romantycznych interakcji z Bellą, jednak gdy próbuje pocałować ją gorąco, Bella nie zgadza się na to. Ze wspomnień rodziny Belli wynika, że została ona porwana przez kosmitów i że żyje. Możemy to wywnioskować po kolorze miniaturki jej zdjęcia w drzewie genealogicznym. Po zniknięciu Belli Cassandra zaręcza się z Donem Lotario, zaś jej ojciec z Diną Caliente. W Dziwnowie, mieście niesamowicie związanym ze zjawiskami paranormalnymi, w którym możemy odnaleźć wrak UFO, bardzo często możemy spotkać Bellę Ćwir lub, jak sądzą niektórzy, osobę bardzo podobną do Belli.
Zgodnie z chronologią następną częścią jest The Sims 2 na konsolę, wydane 12 stycznia 2003 roku na PlayStation 2, Xboxa i GameCube'a. Sim, którym gramy, spotyka sprzedawczynię, którą okazuje się być nasza Bella. W rozmowie mówi nam, że ucieka z domu, bo chcą porwać ją kosmici. Wyznała też, że wyszła za Mortimera dla pieniędzy i że tak naprawdę go nie kocha. Pewnie wielu z Was dziwi się, czemu nie wspomniałam o The Sims 4, ale jak zapewne widzieliście na osi czasu, ta gra nie jest wliczana do chronologii poprzednich części. Sarah Holding, jedna z producentów tejże gry, na swoim profilu na Twitterze napisała, że The Sims 4 nie występuje w osi czasu innych części gry, jest po prostu alternatywnym wszechświatem. A w The Sims 4 Bella, Mortimer, Aleksander i Cassandra mieszkają w wierzbowej zatoczce, w pięknym, dużym domu. Co ciekawe, jeśli mamy włączoną opcję postępu historii, Bella zakocha się w Donie Lotario. Teoria numer 1. I tu pojawia się zagwozdka. Jakbyśmy szli tropem zostawionym nam przez twórców, uznajemy, że Bella w obawie przed kosmitami oraz znudzona życiem małżeńskim i rodzinnym ucieka do Dziwnowa. No cóż, niestety ta zagadka nie jest taka prosta. Po pierwsze, we wspomnieniach rodziny Belli widzimy, że porwali ją kosmici. Po drugie, wiele osób uważa, że Bella z Dziwnowa nie jest prawdziwą Bellą. Niektórzy uważają, że obie panie różnią się od siebie dość znaczącymi szczegółami. Simki wprawdzie są do siebie bardzo podobne, ale zwróćcie proszę uwagę na ich nosy. Bella z Dziwnowa ma bardziej wydatny nos, ma też szersze brwi oraz inny kształt oczu. Po trzecie, w The Sims 3, gdy zainstalujemy ulepszenie brama międzywymiarowa do żyroskopowej kuli i wejdziemy do innego wymiaru, możemy otrzymać komunikat. Po chwili przemierzania przez kamienny loch, Sim trafia na ogromną statuę z zielonego klejnotu przedstawiającą cesarzową Bellę Ćwir siedzącą na złotym tronie. Na cokole widnieją symbole, których Sim nigdy jeszcze nie widział. Po oględzinach Sim zauważa, że wewnątrz statuły jest klucz do jedynych drzwi w tym pomieszczeniu. Wydostać się może tylko wydobywając klucz. Możemy wtedy wybrać zniszcz statuę albo odkoduj symbole. Gracze mogą też otrzymać następujące komunikaty. Podczas skradania się przez zrujnowane miasto, Sim prawie wszedł w grupę obcych. Stojący poza polem widzenia Sim widział, jak składali pokłony przed zagadkowo wyglądającym Simem i powtarzali Bella spokojnym, monotonnym głosem. Oraz na końcu jego podróży Sim znalazł się w kryształowo-klejnotowym raju, gdzie zobaczył przelotny refleks Belli Ćwir, gdy brama wymiarowa się zamykała. Ten ostatni obraz, który zobaczył, zawsze będzie mu przypominał, że Bella gdzieś tam jest. I tu możemy wysnuć teorię numer 2. Bella została porwana przez kosmitów i wybrana na ich cesarzową. Obcy sklonowali naszą bohaterkę i zesłali jej dość nieudolnie zrobionego klona do Dziwnowa. Być może pomylili miejscowości, kto to wie. Na poparcie tej teorii w The Sims 3 w Lunar Lakes, które jak sama nazwa wskazuje znajdują się w kosmosie, a konkretnie na Księżycu, możemy odnaleźć Bellę Ćwir. Jest ona skrajnie niepodobna do naszej Belli. Jest wychudzona i blada, jest blondynką i, no cóż, nie żyje. Być może warunki życia tak ją przemieniły, być może to kompletnie inna osoba. Wprawdzie według Sims 4 planeta kosmitów nazywa się Sixam. Ale jak już wiemy, jest to równoległy wszechświat, więc w naszej linii czasu mogli oni zamieszkiwać również Księżyc. Po czwarte, pojawia się dowód podsunięty nam przez samych twórców gry. Opublikowali oni wywiad z Bellą z Dziwnowa, który specjalnie dla Was przetłumaczyłam. Wywiad z Bellą Ćwir. Bella Ćwir zaginęła latem 2004 roku. Grupa wysoko wykwalifikowanych dziennikarzy śledczych z SimCity poszukiwała jej wszędzie. W końcu udało się im ją wyśledzić i poprosili, aby odpowiedziała na kilka pytań. To jest opublikowany przez nich wywiad. Pytanie. Gdzie obecnie przebywasz? Bella. Obecnie jestem w miejscu nazwanym Dziwnowo, Strangetown. I w rzeczy samej jest to odpowiednia nazwa. Nie jestem pewna co, kiedy i jak umieściło mnie tutaj, lecz odkąd zaczęłam sesję hipnoterapii, wiele się poprawiło z moją pamięcią. Czytam również mój pamiętnik, zawsze mam go przy sobie. Pytanie. Jak to się stało, że nie masz żadnych wspomnień dotyczących Mortimera, Cassandry i Aleksandra? Bella. Nie pamiętam niczego z miesięcy po porwaniu, tylko przebłyski, lecz z pomocą mojego terapeuty i pamiętnika wspomnienia zaczynają powoli wracać. Trudno jest mi też przypomnieć sobie rzeczy z dawnych czasów, takich jak narodziny Cassandry, a nawet mój ślub, ale pamiętam rodzinę i to, jak bardzo ich kocham. Pamiętam nawet część projektów Mortimera sprzed mojego porwania.
był bliski wynalezienia trwałego eliksiru przedłużającego życie. Martwiłam się, bo spędzał nad tym zbyt dużo czasu. Wynalazł już wersję czasową tego eliksiru, która stała się szeroko popularna w mieście. Wydaje mi się, że każdy chce żyć wiecznie. Pytanie. Co się wydarzyło w noc porwania? Czy latający spodek się rozbił? Bella. Nie jestem pewna szczegółów, ale miewam sny, że jestem w czymś w rodzaju statku kosmicznego. Nie sądzę, żeby statek się rozbił, a może po prostu mnie to nie obudziło. Zwróćcie uwagę na wrak UFO w Dziwnowie. Pamiętam zielonego mężczyznę z wielkimi czarnymi oczami. To nie ma większego sensu, a przynajmniej nie teraz. Wydaje mi się, że to był tylko moment i po chwili byłam gdzieś zupełnie indziej. Pytanie. Co właściwie robiłaś na dachu domu Dona Lotario w noc, kiedy zaginęłaś? Co sądzisz o romantycznej relacji twojej córki i Dona? Bella. Wydaje mi się, że Don Lotario jest nierozumianym człowiekiem. Przeprowadził się do Miłowa i wydał mi się bardzo samotny. Był taki inny i miastowy, że sąsiedzi nie zaakceptowali go. Potrzebował przyjaciela i zaprosiliśmy go do naszego życia. Myślę, że podobał się Kassandrze już od chwili, gdy się wprowadził. Wydaje mi się też niestety, że jemu podobałam się ja. Nie wydaje mi się, że Don jest odpowiedni dla Kassandry, ale ona powinna iść za głosem serca. Nie mówcie Mortimerowi, że to powiedziałam. W nocy, w której opuściłam Miłowo, byłam w domu Dona. Rozmawialiśmy o życiu, miłości i o tym, jak on czuje się jako ten nowy w mieście. To był miły, ciepły, rozgwieżdżony wieczór, więc byliśmy na zewnątrz, na dachu. Patrzyliśmy w gwiazdy. Wszystko, co pamiętam, to błysk światła i przebudzenie w dziwnym miejscu. Pytanie. Czy zdradziłaś biednego Mortiego? Bella. Oczywiście, że nie. Kocham męża i kocham rodzinę. Są dla mnie wszystkim. Nigdy nie kochałam nikogo tak, jak kocham Mortimera Ćwira. Jest taki śmieszniutki, taki słodki. To część jego osobowości, której większość ludzi nie dostrzega. Większość sąsiadów uważa, że on jest zbyt bystry lub nudny i że najprawdopodobniej nie potrafi być zabawny. Pytanie. Zastanawiam się, czy Dina Caliente była w to zaangażowana. Zauważyłem, że jest spokrewniona z kosmitami i że przybyła do miasta w wigilię twojego zniknięcia. A teraz jest blisko z twoim mężem. Więc gdzie w tym wszystkim znajdujesz Dinę? Bella. Nie wiedziałam tego o Dinie, ale to ma sens. Zapewne nigdy nie będę miała pewności, ale to moje przemyślenia. Kiedy Dina i Nina sprowadziły się do miasta, były na pewno zainteresowane moim mężem. To było wręcz uwłaczające, jak otwarcie próbowały go zdobyć. Jakby myślały, że niczego nie zauważę. Myślę, że ktoś specjalnie wysłał Dinę do Miłowa, żeby odebrała mi Mortimera. Wiem, że mój mąż jest geniuszem i że jego praca jest ważna dla wielu ludzi. Nie mogę sobie wyobrazić, jak wytworzenie eliksiru życia mogłoby popchnąć kogoś do zrujnowania naszego małżeństwa. I dlaczego mnie od niego odsunięto? Być może myśleli, że będę zakłóceniem, które spowoduje, że miłość mojego życia zakończy pracę nad eliksirem. Pytanie. A co z plotkami, że masz sobowtóra? Bella. Słyszałam, że są takie plotki, ale z tego co wiem, to nieprawda. Nigdy nie widziałam swojego sobowtóra i nigdy nie słyszałam, żeby ktoś widział mnie z sobowtórem, więc skąd mogą wiedzieć, że to sobowtór? Poza tym jestem pewna, że sobowtór nie byłby taki słodki jak ja. Pytanie. Dlaczego wciąż jesteś taka młoda, podczas gdy twój mąż jest taki stary? Bella. Nie potrafię naprawdę tego wyjaśnić. Być może eliksir spalił na panewce i zamiast go odmłodzić, postarzył go. Albo ludzie, którzy chcieli nas rozdzielić, w jakiś sposób wykorzystali jego badania i robili na mnie testy, utrzymując moją młodość. Pytanie. Co kierowało tobą, gdy złożyłaś wizytę technikowi zapylaczowi 9 Kowal? I jak wyjaśnisz to Mortimerowi? Bella. Spotkałam TZ9, jest bardzo miły, a jego rodzina jest przesłodka. Byli dla mnie bardzo mili, gdy poznali moją sytuację. Mam nadzieję, że Mortimer będzie miał kiedyś szansę go spotkać. Pytanie. Jeśli mogłabyś wrócić do Mortimera, Kassandry i Aleksandra, czy zrobiłabyś to? Dlaczego tak, albo dlaczego nie? Bella. Próbowałam wrócić do rodziny, ale jak na razie nie udało mi się. Jak już mówiłam, z tym miastem jest coś nie tak. Za każdym razem, gdy próbuję uciec, kończę znów w Dziwnowie. Pytanie. Czy myślałaś kiedyś o zmianie fryzury i o co chodzi z tą czerwoną sukienką? Bella. Pasuje mi, więc po co zmieniać? Co teraz mamy sądzić? Możemy przedstawić tu teorię numer 3. Bellę faktycznie porwali kosmici, być może związani z siostrami Caliente. Niestety nie potrafili oni na tyle dobrze sterować swoim statkiem kosmicznym, że rozbili się w Dziwnowie, gdzie wylądowała nasza bohaterka i nie może się stamtąd wydostać. Mogli też pozostawić tam Bellę umyślnie. Po 5.
W Miłowie pojawia się balon, w którym widzimy parę. Kobietę wyglądającą jak Bella i tajemniczego mężczyznę. Więc mamy też mniej prawdopodobną teorię numer 4. Bella uciekła z domu balonem z jakimś facetem. Banalne. Więc jak sądzicie, która teoria jest najbardziej prawdopodobna? Pierwsza, druga, trzecia czy czwarta? A może macie swoją własną? Podzielcie się nią w komentarzu. Jedno jest pewne, tajemnica zaginięcia Belli Ćwiry stworzona przez twórców gry po to, abyśmy my, fani serii, się nad tym zastanawiali nawet 20 lat po owym wydarzeniu. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do polubienia tego filmu, zasubskrybowania mojego kanału, a także odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama. I pamiętajcie, że prawda gdzieś tam jest.